Zmniejszymy trochę ogrzewanie. Sygnały seksualne kobiet. Tak, znowu się dobrze. Wtedy była kawa jako używka, dlatego na randkach często są na kawę, bo co robi kofeinka? Tak jakbyśmy sobie kielonka strzelili, nie? Tak się człowiek zagrzewa, rozochaca, kobieta też i ta rozmowa jest zupełnie inna. Więc oziębimy sobie ten może mniej podgrzejemy atmosferę. Będzie lepiej rozmawiać o tym temacie. Sygnały seksualne kobiet. Szminka, malowanie ust. Malowanie ust. Jest to jedno z zachowań, które ma symulować, czyli naśladować jeden z sygnałów seksualnych, czy też dostępności seksualnej, jakie wysyła nawet nie kobieta, tylko jej organizm. Jej organizm, tak? W momencie podniecenia jedną z reakcji fizjologicznych organizmu jest napłynięcie krwi do ust, do warg. Więc wargi stają się ciutkę większe, tak? Puchną. Skoro jest tam więcej krwi, to robią się czerwieńsze. Co nam to przypomina? Czerwoną szmineczkę. I to jeszcze, jak w wielu pismach dla kobiet, poprowadzoną tak, żeby powiększać usta. Oczywiście teraz przesadzam, ale to po to, żeby było widać na nagraniu. To jest delikatnie rys kreską poza czerwienią wargową i tu wszystko wypełniamy i mamy większe usta optycznie, tak? A po co chcemy powiększać usta? Bo wtedy jesteśmy lepiej odbierani, lepiej odbierane, tak? Pełne wargi, więc skoro ona ma ochotę na seks, to może wybierze mnie. Więc będę dla niej trochę milszy, tak? To wszystko oczywiście dzieje się podświadomie. O tym ludzie nie myślą świadomie. No chyba, że o tym wiedzą, tak? Chyba, że wiedzą o tym. Są ludzie, którzy potrafią to wykorzystywać, kierować swoim zachowaniem stricte pod te reakcje. Zawodowi w cudzysłowie podrywacze, czyli jak widzą, że tutaj zwiększona czerwień warg, tak, i kobieta się coraz bardziej emocjonuje, to nagle wygaszają wszystko, ucinają, nie wiem, kolega zadzwonił, muszę iść, zostawiają ją z taką pobudzoną, z takim niedosytem i ona potem lata za nimi, bo chce więcej kontaktu i wszystkiego, no i potem jest dowinięta wokół palca, jak rozgotowany makaron. Więc to też jest ważne, żeby to wiedzieć, bo wtedy możemy kontrolować takie rzeczy, tak, drogie panie. Natomiast na poziomie absolutnie, wracamy do poziomu absolutnie zwykłych tam interakcji podstawowych w normalnym świecie, więc tak, ludzie są podświadomie, oni nie myślą w ten sposób, natomiast podświadomie są po prostu dla was wtedy milsi. Jak już nieraz podkreślałem, bycie miłym to nie jest cecha charakteru, więc moje drogie, jeśli ktoś jest miły dla was, to nie znaczy automatycznie, że jest dobrym człowiekiem. Więc nie róbcie czegoś dla kogoś, zwłaszcza nieznajomego, tylko dlatego, że jest miły. Bycie miłym to jest strategia, to nie jest cecha charakteru. Cechą charakteru może być co? Uprzejmość. Tak? Ale nie miłość, bycie miłym. Miłość, dlaczego mówię miłość? Tak, bo miły, miłować, miłość, to tak etymologicznie to w tą stronę było, teraz to ma zmienione znaczenia, także bycie miłym to jest strategia, tak, idziemy do urzędu, chcemy coś załatwić i siedzi ta wredna suka, kurde, znowu ma i znowu mnie wypierdzieli z dokumentami i coś, ale jak mam 16 raz przychodzić, to się uśmiechnę i będę miły, dzień dobry, droga pani, tak? Oczywiście nie w ten sposób, bo to musi być spójne, więc z zagryzionymi zębami nie będziemy tego robić. Musimy się uśmiechnąć szeroko, naturalnie. Lepiej sobie to pomaga pomyśleć sobie o czymś miłym, rozluźnić brewki, czyli nie możemy tak dzień dobry, samymi ustami się uśmiechnąć, bez oczu, tylko co trzeba? Zaangażować mięśnie antygrawitacyjne. Wtedy pokazujemy, że autentycznie się cieszymy. Dzień dobry!
ależ pani pięknie wygląda, no, fryzura jakaś nowa, nie? Coś tak? Cudownie. Cieszę się, że znowu mogę panią zobaczyć, kurczę, to jak dzisiaj co? Mam nadzieję, że już mam wszystko, że niczego nie spaprałem, tak? Już swoje dobra, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? To nie będzie poradnik o tym, jak sobie radzić w urzędach. Także malowanie ust, jak i inne imitacje sygnałów seksualnych do tego służą. Ludzie są dla nas milsi. I nawet teraz problem jest w czym? Jeśli kobieta ma ochotę na seks i to podkreśla, wykorzystuje, no to wszystko się zgadza, jest okej, nie? Bo teraz jak któryś samiec się zainteresuje, no to nie dozna potem dysonansu poznawczego, który może doprowadzić do jego nerwowości. I jeszcze raz podkreślam, co było w nagraniu wprowadzającym. Nie pamiętam, czy w tym wspomniałem, natomiast winę ponosi zawsze sprawca. Zawsze. Natomiast odpowiedzialność za moje bezpieczeństwo ponoszę ja. Ja jestem odpowiedzialny za to, czy gdzieś pójdę, czy nie pójdę. Ja jestem odpowiedzialny za to, czy się będę bronił, czy nie będę bronił. Ja jestem odpowiedzialny za to, czy zdobędę wiedzę umożliwiającą mi to wszystko, czy sprawę oleję. Ty, moja droga, też ty jesteś odpowiedzialna za swoje bezpieczeństwo. To ty wybierasz, ty decydujesz, tak? Gdzie, co i jak. Natomiast jeśli ktokolwiek coś ci zrobi, winny jest on, bezsprzecznie, bezapelacyjnie, tak? Więc nie zrzucam winy na ofiarę, tak? Nie zrzucam. Jak ktoś tak twierdzi, że zrzucam winę na ofiarę, to jest debilem, który nie potrafi słuchać ze zrozumieniem. Więc, drogie panie, bądźcie odpowiedzialne za swoje bezpieczeństwo. Nigdy nie będziecie winne, ale zawsze jesteście odpowiedzialne, więc zróbcie co w waszej mocy, żeby tak się stało. Problem pojawi się wtedy, kiedy chcemy po prostu, działamy na tej płaszczyźnie, że zauważam, że ludzie są dla mnie milsi, robię to po to, imituję sygnały seksualne po to, żeby byli dla mnie milsi, a tak naprawdę nie mam ochoty na seks. Albo co się dzieje coraz częściej. Wiem, że go rozbudzę seksualnie, ale muszę pokazać, jaka ja jestem, jaką mam władzę i w ogóle. I nawet może do tego nawet mam ochotę na seks. Ale zrobię sobie tutaj tą, Angelinę Jolie na twarzy, a potem go zostawię. Może nawet mi się podobał, ale mam ochotę dzisiaj komuś dowalić. I to jest bardzo niebezpieczne zachowanie. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne zachowanie. O tym będę mówił w nagraniach o przemocy kobiet wobec mężczyzn, bo to się kwalifikuje, z definicji przemocy, to się kwalifikuje jako przemoc psychiczna nawet. Po części nawet fizyczna. Pomimo tego, że nikogo nie dotykamy, tak? Ale jak się komuś, tak, wiemy, nie wiem, latami mąż żonie tam wyzywa ją, że bezużyteczna, ty taka, ty inna i nigdy jej nie tknął. Ale chyba wszyscy się zgodzą, że to była przemoc wobec tej kobiety. W drugą stronę to też jest przemoc. Jak kobieta tak robi wobec mężczyzny, to też jest przemoc. Niestety, wiem, że to trochę nie pasuje niektórym, ale fakty. No ale wtedy się może pojawić problem, bo teraz, jak już nieraz mówiłem, w wysokich stanach emocjonalnych, czy to jest radość, szczęście, tak? Czy to jest żal, czy to jest gniew, czy to jest pobudzenie seksualne, jeśli to jest na wysokim poziomie, to tak ucina nam kawałek mózgu, tak? Akurat ten kawałek, który jest odpowiedzialny za logiczne myślenie. Czyli szare komórki nie funkcjonują. Jeśli funkcjonują, to tylko w służbie niższych pięter mózgu, tak? W tym wypadku układu limbicznego, a najbardziej, jeśli jesteśmy mocno pobudzeni, to tego mózgu gadziego, umysłu jaszczurczego, czyli tam pierwotne struktury mózgu, które są odpowiedzialne za przeżycie, przetrwanie, czyli jedzenie, spanie, mechanizm walki i ucieczki, generalnie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bo tam są jeszcze inne reakcje organizmu niż tylko walka i ucieczka. I co? I seks, tak?
A to wszystko i tak razem służy seksowi, czyli przedłużeniu gatunku, tak? Więc to schodzi tam. Więc często są reakcje odruchowe. I teraz w przypadku dysonansu poznawczego to mamy jednocześnie co? Wysokie pobudzenie erotyczne i zaraz wysokie wkurwienie. Więc logiczne myślenie zakłada buty i wychodzi. Tak? Musimy być tego świadomi. Drogie panie, znowu nie zrzucam winy na was. Winny jest ten, który to robi. Natomiast to jest przypadek, w którym nie bierzecie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i same pchacie się na minę, bo wiemy, jaki będzie skutek, a pomimo to robimy, więc rezygnuję ze swojej odpowiedzialności. I żeby było jasne, to samo mówię facetom, którzy angażują się w jakieś tam przepychanki na klaty, na tym, a ty ten, a twoja matka to, tamto, albo sytuacja już się wyjaśniła, już się rozchodzimy, no masz szczęście, bo bym ci, jakby nie oni, to bym ci napierdolił, tak? Taki tekst rzucamy na koniec i potem zbieramy łomot. Więc facetom odradzam to samo i mówię to samo, tak? Operujemy na zasadach. Zasady są te same, przewijają się w różny sposób, w różnych kontekstach, w różnych miejscach, w różnych zachowaniach, ale dalej jest to ta sama zasada. Więc zasadą jest co? Nie prowokuj. Czy go zwyzywasz, czy mu podciągniesz kieckę, pokażesz co nieco, a potem się zawiniesz i jeszcze mu nawymyślasz. Jest to prowokacja. Jest to prowokacja. Jest to prowokacja. Oczywiście, co promuję, to żebyśmy byli na tyle mądrzy, inteligentni, żeby się na prowokacje też nie nabierać, bo można się wpakować w solidne problemy. Na przykład jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli ktoś tam mi nawrzuca na matkę, to on już nie musi jako przestępca do mnie podchodzić, żeby mnie dźgnąć pod żebra nożem i mi wszystko zabrać, bo ja sam podejdę, jeśli się dałem sprowokować, tak? Pozwalam się wciągnąć w pułapkę. Więc to jest to samo. Też uczę nie łapania się na prowokacje, tak? Dobrze, to tyle, więc jeszcze raz, malowanie ust szminką ma imitować co? Pobudzenie seksualne, które wywołuje w naszym organizmie szereg zmian, w tym i powiększenie, zgrubienie ust, warg, zaczerwienienie, nabiegnięcie ich krwią, tak? Więc to są sygnały seksualne. To jest jeden z tych sygnałów seksualnych, jaki organizm kobiecy wysyła. Trzeba umieć z tego skorzystać. Wszystko ma plusy i minusy. Część plusów, część minusów tegoż mechanizmu przedstawiłem. Moje drogie, dbajcie o siebie. Uważajcie na siebie, bądźcie odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo. Nigdy nie będziecie winne, ale zawsze jesteście i będziecie odpowiedzialne za swoje bezpieczeństwo, bo przestępcy na waszym bezpieczeństwie nie zależy. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.